Siema, tu Wahacz. Renault rozbudowuje swoją gamę małych samochodów elektrycznych, kontynuując trend wskrzeszania starych modeli, tylko tym razem już bez silników spalinowych pod maską. Sprawdźmy, co oferuje Renault 4 w nowym wcieleniu, opierające się o modelu z lat 60. ubiegłego wieku. Mamy tutaj zatem do czynienia z mocno wiekowym samochodem, przy czym Francuzi moim zdaniem zgrabnie oddali ducha klasyka w nowej formie. Tak samo zresztą jak w przypadku Renault 5, który został poddany podobnemu zabiegowi jak 4 i wspominana na wstępie gama składa się aktualnie z dwóch modeli. Inspiracja głównie opiera się o ogólny pomysł na bryłę nawiązującą do poprzednika oraz kilka charakterystycznych dla niego detali, np. świateł. To wszystko zostało zaadaptowane do współczesnych wymagań dotyczących tego, jak samochody powinny wyglądać i efekt jest dosyć dziwny, to chyba najlepsze określenie. Osobiście trudno jest mi powiedzieć, że Renault 4 jest takim klasycznie ładnym samochodem, ale ze względu na swoją specyficzność zdecydowanie też nie nazwałbym go brzydkim. Dla mnie jest naprawdę fajny i z trwaniem testu jego wygląd przekonywał mnie coraz bardziej i też co istotne, nawiązania do przeszłości nie zdają się być wciskane na siłę. Pomimo dosyć napompowanej sylwetki, mamy tutaj do czynienia z niewielkim modelem liczącym 414 cm długości i 179 cm szerokości, co oznacza, że w gamie producenta Renault 4 jest większy od modelu Renault 5. Ja do jazdy dostałem najbogatszą wersję wyposażeniową nazwaną Iconic. Od biedniejszych Evolution i Techno różni się ona z wyglądu obecnością dwukolorowego nadwozia w standardzie, innymi felgami mającymi 18 cali oraz żółtymi wstawkami na błotnikach. Błękitny lakier wymaga dopłaty 2400 zł, a jakby ktoś chciał, to może domówić jeszcze czarną maskę za 400 zł albo naklejki na dachu i na masę za 2600. Tyle samo kosztują inne wstawki na zderzakach i nadkolach. Mamy zatem tutaj bardziej designerskie podejście do kolorystyki nadwozia. We wnętrzu z kolei nic pod kątem barw nie można zmieniać i są one przypisane do wersji wyposażeniowej. Testowane Iconic oznacza szarą kolorystykę, w Evolution wstawki np. przed pasażerem są białe, a w Techno granatowe. Projekt kokpitu jest zawsze taki sam i wspólny również z Renault 5 i mnie on się podoba. To znaczy jest zarówno ładny, nie jakiś nudny, jak i nieprzekombinowany pod kątem rozmieszczenia instrumentów pokładowych. No i też kabina zgrabnie moim zdaniem nawiązuje do klimatu klasycznej 4 za sprawą ogólnej budowy deski rozdzielczej. Jednak w przeciwieństwie do nowej 5, która w topowej odmianie miała wykończenie wnętrza z dużą ilością żółtych elementów, nowe Renault 4 jest bardziej stonowane i widać, że producent chciał nadać mu, pomimo również ciekawego takiego retrofuturystycznego designu, jednak bardziej rozsądny i przyziemny nastrój. W testowanym egzemplarzu mamy jednak trochę żółtych wstawek na desce rozdzielczej czy na fotelach. Mamy też fragment z ekoskóry. Poza nimi niestety dostaje się na dużych połaciach podszybia czy górnych partiach drzwi twarde tworzywa, po których chociażby w słońcu widać plastikowość. Sytuację ratuje trochę wzorek, jakim zostały te obszary pokryte. Do jakości wykonania drobniejszych elementów nie mam zastrzeżeń. W topowej odmianie dostaje się także częściowo ekoskórę na fotelach i szkoda, że jest ona nie na bokach, tylko na środku siedziska i oparcia, bo może to powodować nadmierne i niepotrzebne pocenie się w gorące dni. Jeśli chodzi o sposób obsługi, to na kierownicy mamy standardowe rozmieszczenie przycisków dla nowych modeli Renault, nie tylko tych elektrycznych, co oznacza, że z lewej strony obsługuje się asystentów bezpieczeństwa, z prawej strony mamy telefon, programowalny przycisk, a także komputer podróżny, jest to bardzo wygodnie zaprojektowane. Jest także przycisk do wyboru trybów jazdy, z którego jednak nie korzystałem praktycznie wcale, ponieważ Renault zrezygnowało z trybu indywidualnego, nazwanego Perso, mamy tylko predefiniowane, ale w ramach każdego z nich można sobie modyfikować wszystko, co istotne poza parametrami silnika, ale jako, że ja nie potrzebowałem trybu sportowego na co dzień, no to mogłem na tym komforcie jeździć sobie tak, jak byłby to tryb Perso, więc nie mam zastrzeżeń do takiego posunięcia. Niewygodne jest za to skupienie aż 3 manetek z prawej strony kierownicy. Do tej najniższej, odpowiadającej za multimedia, nie mam zastrzeżeń, jest bardziej schowana. Też ma ergonomiczną budowę, więc można się jej łatwo nauczyć, nawet bez patrzenia ją obsługiwać. Ale już sterowanie wycieraczkami oraz wybór jazdy do przodu i do tyłu. Gdzieś na szybko na parkingach te funkcje mogą się pomylić i powinny być bardziej rozdzielone. Chociażby mogłaby być dźwignia umieszczona tutaj w bardziej tradycyjnej formie. Na tunelu środkowym nie dzieje się aż tyle, aby pogorszyło to jakoś jego zaplanowaną przez Renault funkcjonalność.
Zestaw wskaźników w czwórce jest zawsze elektroniczny. W podstawie dostaje się 7-calowy wyświetlacz, w bogatszych odmianach, tak jak widzicie, 10-calowy. Można modyfikować takie ogólne kompozycje tematyczne. Są z mapą albo ze wskazaniami z asystentów bezpieczeństwa. Nie ma jakoś bardzo dużo, ale te wszystkie najważniejsze kwestie są. Dodatkowo można sobie jeszcze modyfikować to, co będzie z prawej strony, albo tam nic może nie być, albo wskazania systemu audio, ewentualnie komputer podróżny. Jest to wygodne, przejrzyste, można tą prawą sekcję sobie miksować z dowolną wybraną kompozycją. Żałuję tylko, że te kompozycje mają takie długie animacje, one są zupełnie niepotrzebne, tym bardziej, że nie można ich przewijać lewo-prawo, tylko w jedną stronę, więc jak pominiemy to, co nas interesuje, no to trzeba patrzeć na te nie idealnie też swoją drogą płynne animacje. Na szczęście lista tych rzeczy nie jest zbyt długa, no ale wciąż jest to niepotrzebne. Też przydałyby się moim zdaniem 2 komputery podróżne, niezależnie możliwe do zresetowania, a jest niestety tylko jeden. System inforozrywki Open Airlink oparty jest już zawsze o 10-calowy wyświetlacz, przy czym tym razem bazowe Evolution nie ma fabrycznej nawigacji i integracji z usługami Google, a jest to bardzo przydatna funkcjonalność, ponieważ można korzystać chociażby z map Google w taki sposób jak na smartfonie, ale bez konieczności podłączania tego smartfona. Mamy aktualność ruchu drogowego, aktualność tras, bardzo przydatna rzecz. Można też sobie zainstalować różne aplikacje po zalogowaniu się i mieć na przykład inną mapę. Można też, jeśli ktoś by chciał, połączyć się z Android Auto i Apple CarPlay i mieć podobną funkcjonalność, ale dzięki temu, że mamy to wszystko wbudowane w samochód, to nie trzeba korzystać ze swojego pakietu danych, nie drenuje też to tak baterii. Bardzo fajna rzecz. Mamy także personalizowalny ekran domowy, wygodny, z możliwością skupienia się na mapie, albo też możliwością ekspozycji różnych widgetów w innych modułach. Wszystko jest dobrze zaprojektowane, interfejs jest przejrzysty, działa też szybko. Są takie dodatki jak na przykład belka wysuwana od góry. W ustawieniach ja nie miałem problemów, aby się połapać i dostroić to, jak powinien działać samochód. Więc ten system jest moim zdaniem bardzo udany, wręcz wzorowy, jeśli chodzi o funkcjonalność, dzięki integracji z usługami Google. System wspiera także obsługę głosową, ale nie mamy tylko OK Google, ale mamy również OK Renault, prowadź do Pałacu Kultury. Wykonuje on mniej więcej te same operacje, tylko z bardziej bajeranckimi animacjami, więc można sobie porozmawiać z 2 asystentami, kto co lubi. Klimatyzacją sterować można też w bardziej tradycyjny sposób. Przyciski ekranowe tyczą się tylko sterowaniem podgrzewaniem albo ogólnie włączaniem klimy, ale te istotniejsze moim zdaniem funkcje, jak zmiana temperatury, siły nawiewu czy jego kierunku, to wszystko ma swoje wygodne przełączniki. Tutaj w sąsiedztwie są światła awaryjne i centralny zamek. Jeszcze niżej mamy strefę ładującą, złącze 12V, 2 USB-C, a także od wersji Techno indukcyjną matę. Kolejne 2 USB-C mamy z tyłu. Renault 4 oferuje 2 układy napędowe, różniące się wszystkimi najistotniejszymi parametrami. W podstawie, nazwanej Urban Range, mamy silnik benzynowy 120 koni, akumulatory 40 kWh netto, a także maksymalną moc ładowania 80 kW. Z kolei testowany Comfort Range oznacza moc 150 koni mechanicznych, pojemność akumulatorów 52 kWh, a także ładowanie do 100 kW. Urban Range zarezerwowany jest wyłącznie dla bazowej wersji wyposażeniowej Evolution, z kolei Comfort Range można zestawiać z dowolną, zatem wyraźnie widać, do jakiego rozwiązania zachęca klientów Renault. Wybierając 150 koni w czwórce, otrzymuje się takie przyspieszenie od 0 do setki. I takie od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi samochodu są moim zdaniem w zupełności wystarczające do jazdy w różnych warunkach. W mieście mocy jest aż nadto, ale poza nim też jest ok, bo samochód nie ma jakiegoś punktu, przy którym wyraźnie słabnie i chociaż oczywiście na drogach szybkiego ruchu nie ma co liczyć na tak ostre przyspieszanie, jak gdy jedzie się wolniej, to do 140 km na godzinę mogłem sprawnie się rozpędzać. Jak na elektryka przystało, mamy tutaj także szybką i powtarzalną reakcję na wciskanie gazu i prawy pedał nawet na ustawieniach normalnych jest całkiem wyczulony. Nie tak, aby jazda była rwana, ale generalnie czuje się tutaj 150 koni i że układ nie był przesadnie przytemperowany.
Patrząc na to, co oferuje testówka, sądzę, że i wersja 120-konna poradziłaby sobie w większości sytuacji, ewentualnie trzeba byłoby tylko pilnować się bardziej na drogach szybkiego ruchu. Samochód ogólnie nie zachęcał mnie przesadnie do jakiejś ostrej jazdy i podróżując w bardziej płynnym, neutralnym stylu w Warszawie przy temperaturze około 10 stopni na plusie, uzyskiwałem zużycie energii w okolicach 13 kWh na 100 km, podobnie jak na zwykłych drogach poza miastem, a na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał wyniki około 21 kWh. Przy jeździe na drogach szybkiego ruchu oczywiście się on zmniejsza, ale jadąc do 100 km na godzinę można uzyskać deklarowany przez producenta zasięg w okolicach 400 km, co jak na takiego mniejszego elektryka jest naprawdę ok i w mieście daje duży spokój ducha podczas użytkowania. Różnice w zasięgu pobieżnie ocenić można na zegarach, gdzie podawane są widełki. Jeśli chodzi o ładowanie, to do 100 kW i prądu stałego poprzez złącze CCS, o którym wspominałem, dochodzi także możliwość ładowania prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego z mocą do 11 kW, czyli ładowanie od 0 do 100% ma zająć około 5 godzin. Z kolei, gdy ja korzystałem z prądu stałego, to samochód nie dobił do deklarowanych 100 kW, maksimum co osiągnąłem to okolice 90 kW przez kilka minut w okolicach 30-35%, później przy lekko ponad 50% prędkość spadła do 65 kW, a przy 80% miałem 40 kW. Nie ma żadnych ostrych poziomów spadków, tylko moc obniża się dosyć liniowo, zatem szału nie ma jeśli chodzi o krzywą ładowania, no ale wciąż od 15 do 80% naładowałem się w pół godziny, więc nie jest źle. A też Renault 4 postrzegam bardziej jednak jako auto do ładowania w swoim garażu w nocy, a nie do robienia jakichś autostradowych przebiegów ciągle, gdy prędkość ładowania robi największą różnicę. Energia odzyskiwana jest oczywiście również w trakcie hamowania i mamy kilka poziomów rekuperacji, którymi sterować można manetkami. Przy maksymalnym mamy możliwość jeżdżenia w trybie jednego pedału z opcją zatrzymywania się do zera. Samochód ma całkiem żwawy układ napędowy i dobrze współgra z nim układ kierowniczy, ponieważ Renault 4 również bezpośrednio reaguje na ruch kierownicą, co sprawia, że jazda nim przy niskich prędkościach jest przyjemna i zachowuje się tak dziarsko, jak oczekiwałbym po małym samochodzie o głównie miejskim przeznaczeniu. Gdy prędkości są większe, to do około 100 km na godzinę czuje się jeszcze trochę tej żywiołowości, ale nie przesadzonej, więc można płynnie jeździć bez pilnowania się. Z kolei powyżej tego pułapu kierownica mocno się utwardza w pozycji 0, więc pewność jazdy jest odpowiednia i ogólnie trudno jest mi coś zarzucić sposobowi prowadzenia, jak na takie małe auto jest w sam raz. Zarzut mam za to do wygłuszenia kabiny przy wyższych, ale nie wcale jakichś bardzo wysokich prędkościach, bo wtedy w okolicy przedniego słupka, bardziej od strony pasażera, słyszałem taki stały szum powietrza. Nie jest on donośny, ale brzmi kiepsko na dłuższą metę. Inne dźwięki są już rozsądnie jak na auto tego typu kontrolowane i w kabinie nie jest przesadnie głośno. Jak już jestem przy minusach 4, wspomnę jeszcze o kamerze cofania, która ma katastrofalną wręcz jakość i nie wiem jakim cudem w nowym modelu coś takiego mogło się znaleźć. Jest ona oczywiście używalna, ale jest to poziom zawstydzający jak na współczesne standardy. Na szczęście kamera ma rozsądnie kontrolowaną perspektywę, no i testowany model ogólnie jest mały, więc da się nim sprawnie manewrować, opierając się tylko o swoje zmysły. W wyczuciu pomaga też kanciastość nadwozia. Gdy się patrzy do tyłu, życie utrudniać mogą za to oparcia tylnej kanapy, które są nieskładane i dużo zasłaniają. Zawieszenie, czy to przy niskich, czy wysokich prędkościach, jest przyjemnie zbalansowane, ani nie za twarde na nierównościach, ani niezbyt bujane na zakrętach. 4 nie ma w sobie sportowego ducha, ale jeżdżąc normalnie sprawdza się naprawdę dobrze. Tak jak wspominałem wcześniej, skromniejszy układ napędowy zarezerwowany jest dla podstawowej wersji Evolution kosztującej 129 900 zł i dzięki obecnemu w standardzie wyposażeniu nie jest to wyłącznie propozycja stworzona po to, aby ładnie wyglądała w cenniku, ponieważ na pokładzie znaleźć można chociażby światła LED, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania czy dostęp bezkluczykowy, zatem do jazdy, zwłaszcza jakichś krótszych dystansów miejskich, jest to wystarczający zestaw. Wciąż jednak kilku rzeczy wprowadzanych przez środkowe techno by mi brakowało, zwłaszcza większych ekranów i integracji z Google, ale również aktywnego tempomatu czy funkcji Auto Hold, dlatego szkoda, że Renault ogranicza mniejszy układ napędowy tylko do bazowego Evolution. Sądzę, że Urban Range z wyposażeniem techno mogłoby znaleźć grono swoich zwolenników, a tak podwyżka wymuszona przez większy akumulator i mocniejszy silnik względem podstawy jest już duże, bo wtedy auto w wersji techno kosztuje minimalnie 151 900 zł.
Testowana Iconik to z kolei 160 900 zł i tam dochodzą podgrzewane fotele i kierownica, system automatycznego parkowania czy dodatki stylistyczne i jest to już wersja dla osób, które chcą uczynić z Renault 4 po prostu możliwie fajne auto, niekoniecznie patrząc na zakup, tylko zdroworozsądkowo. Na tym jednak konfiguracja nie musi się zakończyć, bo dorzucić można dodatki stylistyczne, do tego bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa z opcją półautonomicznej jazdy wymagają też w Iconik dopłaty, podobnie jak lepsze audio Harman Kardon i elektryka klapy bagażnika i te dodatki na pokładzie testówki podniosły jej cenę do 172 000 zł za praktycznie kompletną konfigurację. Chcąc mieć jednak Renault 4 z drugiego krańca cennika, to znaczy z bazowym wyposażeniem i układem napędowym, można mieć je także w leasingu operacyjnym z ratą 1702 zł netto miesięcznie u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo po wpisaniu w uwagach do zamówienia Wahacz Free widzowie mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Ambientowe oświetlenie pojawia się w czwórce w wersji Techno, a w Iconik jest ono bardziej rozbudowane. Mamy chociażby tutaj najbardziej zwracający uwagę napis Renault pod LEDowym paskiem na desce rozdzielczej. Jest też podświetlony tunel środkowy. Jest również możliwość modyfikacji kolorystyki. Albo sobie ustawić można, że będzie zmieniała się automatycznie, albo można samemu tutaj dostrajać barwy, które nam najbardziej podoba się przy pomocy koła kolorów. Nie można za to już nic robić, jeśli chodzi o podświetlenie instrumentów pokładowych. One są zawsze przyciski, przełączniki białe, co tworzy tutaj dobrą czytelność i też dobrze komponuje się z dowolną barwą, którą wybierze się w menu. Ogólnie nie jest tutaj po zmroku, ponuro. W lepszych wersjach z przodu testowanego modelu mamy bardzo niecodzienny projekt świateł, bo już reflektory z poszatkowanymi pierścieniami wyglądają ciekawie, a tu jeszcze dochodzi LEDowa obramówka i podświetlone logo. Tak jak przyznam, generalnie nie jestem zwolennikiem tego typu zabiegów, tak tutaj wygląda to fajnie i pasuje do bryły nadwozia. Wszędzie z przodu są LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu jest trochę spokojniej i żadnej świetlnej listwy łączącej lampy nie ma, ale mamy wzór świateł pozycyjnych z przerwami nawiązującymi do przodu i ogólnie oświetlenie Renault 4 jest dla mnie udane, bo jest naprawdę ciekawe, ale nie sprawia zarazem wrażenia wrzuconego w takiej formie na siłę w oderwaniu od charakteru samochodu. Samochód wyposażony jest w statyczne LEDy, które umieszczone zostały w soczewkach. Dzięki temu przy odpalonych światłach mijania precyzja odcinania strefy jasnej od ciemnej jest dobra, a moc świecenia niezła. Gorzej wypada zasięg na drogowych, bo górna część nie świeci tak jasno jak dolna, ale wciąż jest ok i dostajemy rozwiązanie o zwyczajnym, rozsądnym poziomie jak na takie światła LED. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni i moje kolana konkretnie wbijają się w oparcia, które na szczęście są miękkie. Fotele przy maksymalnym obniżeniu tego przedniego mają też mało miejsca na stopy, więc tutaj nie ma zbyt wiele przestrzeni na te palce. Da się wsadzić buty, ale nie jest to jakoś bardzo komfortowo, bo czuje się ucisk lekko od góry. Nad głową jest zauważalnie lepiej, ponieważ nawet maksymalnie się prostując, moje włosy co najwyżej lekko stykają się z podsufitką, bardzo ciekawie się prezentującą swoją drogą z tym wzorkiem. Tunel środkowy w testowanym modelu nie istnieje. Tylna kanapa prezentuje się tak, nie ma co w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma 420 litrów pojemności, dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, duży otwór, nie jakiś bardzo szeroki, ale ogólnie na gabaryty całego samochodu nie można się czepiać, także regularne kształty. Na bocznych ściankach z prawej strony mamy złącze 12V, a z obu stron występują już haczyki na jakieś torby, niewielkie kieszenie, a także takie taśmy przyozdobione flagą Francji. Mamy także pod podłogą jeszcze kilka skrytek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1405 litrów. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie podłoga ma jednak bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Renault 4 to auto, które ma naprawdę jak dla mnie fajny charakter. Nie jest tak urocze i bajeranckie jak Renault 5, tylko bardziej stonowane, ale wciąż ma swój styl, który można polubić i którym można wyróżnić się na ulicy. Co istotne, dochodzą do niego rozsądne inne obszary, bo mamy sprawnie działający układ napędowy, dobre właściwości jezdne i łatwą obsługę. Samochód nie jest idealny, mógłby chociażby mieć trochę lepsze materiały gdzieniegdzie w kabinie, ale całościowo, jeśli ktoś szuka niewielkiego i rozsądnego elektryka, ale chce, aby miał on jednak ciekawszy charakter, to czwórka jest warta sprawdzenia.
Osobiście tylko trochę żałuję, że Renault, odświeżając swoje małe klasyki, nie proponuje ich również w wersjach spalinowych, chociaż z hybrydą e-Tech. I to wszystko, co przygotowałem o Renault 4. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!